Czasy, gdy black metal brzmiał garażowo, odeszły już w zasadzie w przeszłość. Jednak jest wiele perełek z dawnych lat, które mimo kiepskiej jakości nagrań kompozycyjnie są wyśmienite i zawierają 3 tony klimatu. Jednym z takich wydawnictw jest Gehenna First Spill. Gehenna zostaje założona w norweskim Stavanger w 1993 roku. Założycielami byli Sanrab, Dolgar i Mr. Vereda. Po nagraniu pierwszego dema Black Sacred Heart Mr. Vereda opuszcza zespół, a na jego miejsce przychodzi Svartalf na bas oraz Sarkana na klawisze. W 1994 wydają pierwszą epkę Ancestor of Darkly Sky, a po niej kolejną, o której chciałbym Wam dzisiaj tutaj powiedzieć, czyli First Spill. Wydawnictwo to miałem na początku na przegrywanej kasecie z kserowaną okładką, później sobie kupiłem oryginał. Co ciekawe, album ten wydał Rob Darken z Graveland i jego Isengard Distribution. Muzyka zawarta na tym mini-albumie to dość nisko brzmiący black metal z dużą ilością pasaży klawiszowych wykształconej muzycznie Sarkany. Zresztą od jej popisu zaczyna się cały album. Brzmienie jest bardzo przytłumione, co w czasach kaset wydawało mi się mankamentem przy przegrywaniu z taśmy na taśmę. Jednak gdy kupiłem sobie oryginał, okazało się, że właśnie takie jest. Podsyca ono ten magiczny, tajemniczy klimat sączący się z głośników. Wokal na albumie jest chropowaty, co jakiś czas pojawiają się takie ala gotycko-średniowieczne chóry, które stwarzają atmosferę dawnych lat. Utwory są ciekawie zaaranżowane, czuć tutaj pomysł i charakter. Album zawiera 5 utworów, są one wyjątkowo spójne, są utrzymane w średnich tempach, a nad nimi unosi się taka aura mistycyzmu. 3 z 5 utworów ukazały się już na wcześniejszych wydawnictwach, jednak mało ludzi miało do nich dostęp, więc fajny był zabieg, że je tutaj umieszczono, tym bardziej, że pasują do siebie. Posłuchajmy teraz fragmentów tego nieszablonowego albumu. Na początek The Shivering Voice of the Ghost, który jest moim ulubionym kawałkiem. Tutaj klawisze przeplatają się z gitarami, do tego jest ten taki wszechogarniający klimat czyhającego zła. No i ta solóweczka na klawiszach, która długo pozostaje pod czaszką. W Unreality Loose Palace mamy bardzo ciekawe aranże, występuje również gitara akustyczna. Klimatyczne pasaże klawiszowe w Angel Wings and Raven Claws jeszcze bardziej uwydatniają magię tej epki. Tu ciekawostka, w Morning Star wykorzystano fragment marszu żałobnego Chopina, trochę go podkręcono. Taka nuta bardzo pasuje do pogrzebowej muzy Gehenna. Oblukajmy teraz okładkę oraz wkładkę. Ja mam płytkę wydaną przez Indie Recordings. Powiem Wam, że wersja wydana przez Head Not Found była o wiele lepsza. Na okładce było białe logo Gehenna, które bardziej się wybijało, tutaj mamy czarne. Mimo wszystko muszę Wam się przyznać, że jest to jedna z najbardziej klimatycznych okładek, jakie widziałem w życiu. Na czarno-białym zdjęciu mamy 2 mnichów, jeden idący obok konia, drugi jadący na koniu. Gdzieś o poranku bądź o zmroku, po prawej stronie mamy jakiś krzak i oni idą gdzieś w nicość, ale gdzie, tego ja już nie wiem. Wkładka do wydania z Head Not Found była o wiele ciekawsza, gdyż były tam teksty do utworów oraz takie klimatyczne zdjęcie zespołu na tle jakiegoś muru. Ta wkładka jest taka z dupy, jest to po prostu rozkładówka, na której widnieją jakieś dymy i czarne postaci patrzące się w stronę jeziora, a nad nimi logo Gehenna. Na stronie zamykającej wkładkę mamy informacje odnośnie nagrania płyty, kto był producentem oraz skład zespołu i kto wykonał fotografię. Płyta CD na czarnym tle mamy wytłoczone logo Gehenna i tytuł albumu, a pod nimi logo wydawcy. Pudełko zamykają tytuły utworów napisane na szarym tle. Do tego wydawnictwa mamy również dołączone 2 demówki, które zostały wydane wcześniej. Należy ubolewać, że tak wartościowy zespół jak Gehenna, który nie nagrał słabej płyty, zawsze funkcjonował w drugim obiegu. Nie wiem dlaczego, może muzyka jest za bardzo skomplikowana, po prostu czasami może tak bywa. First Spell jest na pewno albumem wartym uwagi, no i posłuchaj go, może oni również na Ciebie rzucą ten pierwszy urok. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.
Cześć!